Cześć, jestem Wojtek, Creative Game Designer z firmy Tibul, a to jest trzeci devlog gry Birding Simulator. Poprzednie dwa devlogi przygotowaliśmy dla Was w formie pisemnej, o czym z pewnością wiecie, bo je czytaliście, prawda? Natomiast dzisiaj zdecydowaliśmy się nagrać dla Was wideo, gdyż dzięki temu lepiej będziemy mogli Wam pokazać to, o czym będziemy dzisiaj mówić. A będziemy dzisiaj mówić o obsłudze aparatu, ale zanim do tego przejdziemy, jedna ważna uwaga. To, co zobaczycie, nie jest jeszcze finalną wersją i może się zmienić, a wpływ na to mogą mieć Wasze opinie, także zachęcam Was do zostawiania ich pod tym filmikiem. A teraz przechodzimy do sedna. Tak wygląda aparat w Birding Simulator. Ustawiłem go na tryb automatyczny, co oznacza, że komputer steruje trzema najważniejszymi parametrami: Aperture, Shutter Speed i ISO. Skupmy się zatem na ustawieniu ostrości. Aby to zrobić, nakieruję kwadracik znajdujący się na środku ekranu na obiekt, który ma być ostry i przytrzymam spację. Po krótkiej chwili fokus jest gotowy. Jeśli z takimi ustawieniami popatrzymy na obiekt znajdujący się za lub przed obiektem, na którym ustawiliśmy ostrość, staną się one nieostre. Efekt będzie tym większy, im większa jest różnica odległości. Rzecz jasna, możemy też trzymać spację wciśniętą cały czas i nie puszczać. W takim wypadku aparat przez cały czas będzie szukał najlepszej ostrości. Taki tryb pracy nazywamy Continuous Focus. Drugą rzeczą, którą musicie zrobić zawsze, kiedy robicie zdjęcie, jest ustawienie odpowiedniego kadru. Aby to zrobić, nakierujecie aparat na obiekt, którym chcecie zrobić zdjęcie, za pomocą myszki. Co jeszcze gracz może zmienić w trybie automatycznym? Jeśli używa obiektywu ze stałą ogniskową, to nic więcej. Pokażę Wam przykładowe zdjęcie zrobione aparatem z takim właśnie obiektywem, a konkretnie użyjemy obiektywu 300 mm z f2.8. Kompletnie przez przypadek ustawiliśmy tutaj ptaka, który nie może odlecieć. Cóż za wygoda, prawda? Jak widzieliście, robienie zdjęć obiektywem o stałej ogniskowej jest niezwykle proste. To ogromna zaleta, zwłaszcza dla początkujących fotografów. Co jednak, jeśli weźmiemy obiektyw ze zmienną ogniskową, jak bardzo skomplikuje nam to życie? Już Wam pokazuję. Tutaj założyłem obiektyw 70-300 mm z f4 do 5.6. Te dwie wartości przy znaczku milimetrów oznaczają, że możecie zmieniać ogniskową w tych granicach, a po ludzku możecie przybliżać lub oddalać obraz. Jak widzicie, poprzez zmianę kompozycji w kadrze aparat dostosowuje wszystkie trzy parametry: Aperture, Shutter Speed i ISO. Stara się to zrobić najlepiej jak się da według swoich algorytmów. Jeśli zmienimy na inny tryb, np. manualny, przejmiemy nad nimi kontrolę. Teraz możemy je dowolnie zmieniać. Popatrzcie, mogę wybrać każdy z nich i zmniejszyć lub zwiększyć go scrollem aż do pożądanego efektu. I tu pytanie, co według Was jest lepsze? Kiedy przytrzymujesz np. klawisz Q odpowiadający Aperture i tak długo jak trzymasz go wciśnięty, możesz zmieniać jego wartość, a w momencie puszczenia automatycznie wracasz na focal. Czy kiedy wciskasz klawisz Q raz i możesz Aperture zmieniać tak długo, aż nie wciśniesz klawisza oznaczającego inny parametr, jak focal czy ISO. Koniecznie daj nam znać, która z tych opcji jest według Ciebie lepsza. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się w kolejnym odcinku devloga. A tymczasem przypominam Wam o zostawianiu komentarzy, lajków, subskrypcji i dodawaniu gry do wishlisty na Steamie.